Dzień dobry moi pancerniacy. Wokół nas bardzo dużo się dzieje. Za oknem sąsiad kosi trawę, mamy aferę z KPO, mamy nową artylerię już od wtorku w grze World of Tanks. Tak więc, żeby się jeszcze bardziej coś działo, więcej, no to dzisiaj będzie heszowy monster. Cześć, witajcie, ja nazywam się Hincul. Dawno nie było w sumie takiego normalnego materiału na moim kanale, bo w większości streamuję i w większości jestem z wami online. Czasami lecą bluzgi, czasami wyzywamy Rzymian od Rzymian i tak dalej, i tak dalej. A takich bitew, owszem, nagrywam jak gram sobie sam i staram się te bitwy później wrzucać na kanał, chociaż nie jest to tak często jak było kiedyś. Starość nie radość? Nie, szczerze powiem, staram się więcej poświęcać czasu właśnie na live'y. No i później po prostu nie mam czasu na nagrywanie. Ale słuchajcie, o co dokładnie chodzi, jeżeli chodzi o dzisiejszy materiał? Chodzi oczywiście o Ruthlessa. Wydaje mi się, że wiele pojazdów heszowych, tutaj mam na myśli czy to Gwiazda, czy to na przykład Avre, zostały znerfione. Może nikt o tym nie mówił, ale grając nimi naprawdę czasami zachodzimy w głowę, co tutaj się dzieje, gdzie nasze działo powinno zadać przykładowo średnio 1400 uszkodzeń, a bijemy za 200 na przykład. I to nie jest tak, że jeden strzał, ale na przykład 3 strzały pod rząd non-stop nam tak losuje. Ale grając Ruthlessem, wydaje mi się, że rolka na tym dziale jest najlepsza. Najlepiej losuje. Takie mam odczucia i moje doświadczenie. Grając kilka bitew Ruthlessem, później kilka bitew lodówką, gwiazdą i Avre, wydaje mi się, że Ruthless ma najlepsze działo. Patrząc na działo, słuchajcie, to jest praktycznie to samo co na lodówce. Penetracja na podstawie mamy apeki oczywiście 310, a na heszu 230. Uszkodzenia są też różne, bo na przykład na podstawie na apeku mamy 1150, na heszu mamy 1450, kiedyś to było chyba 1700. A jeżeli chodzi o trzeci pocisk, bo jest jeszcze trzeci i jest to pocisk odłamkowo burzący z penetracją 92, uszkodzenia tutaj są 1650. I również grając tymi 4 pojazdami, można powiedzieć bardzo podobnymi działami, wydaje mi się, że Ruthless ma również najlepszy pancerz i najlepsze maskowanie. Może w tym przypadku, gdzie dostałem od Arty i ten Leopard cały czas mnie tutaj świeci, nie jest to zbyt mądre, żeby tu wyjeżdżać, ale staram się po prostu tego Leoparda trafić, no bo zasługuje na to. Ale wracając do tematu, wydaje mi się, że Ruthless po pierwsze najlepszy pancerz i najlepsze maskowanie, to jeszcze to... Zaraz zejdę. To jeszcze to działo wydaje mi się najlepsze. I to jest standard u mnie. Na 267 hapsach rozpoczynam bitwę i dopiero zaczyna się prawdziwy hardcore. Czy dobrze by wam się grało z full HP? No, pewnie, żeby się dobrze grało, ale ja wychodzę z takiego założenia, że najlepsza zabawa zaczyna się, jak już praktycznie jesteśmy na hita od każdego pojazdu i wtedy musimy cokolwiek robić, tak? To jest najlepsze wtedy wyzwanie, hardkorowe wyzwanie. Bitwa na mapie Przełęcz. Kiedyś mapa piękna, zielona, teraz no wiadomo, winter is coming, mamy mapę śnieżną, mało czytelną, abym w sumie powiedział, że no dość zdradliwą. Dobra, pięknie. Bo nie zawsze widzimy naszego przeciwnika. Słaba ogólnie jest widoczność, dość ciemna jest ta mapa, a szczególnie w niektórych partiach jeszcze są dwie artylerie. Co to było? Co mnie tam siekło? To grill? Grill. No dobra stary, dawaj, coś zgrillujemy. No i dobra. Grając ogólnie działem z pociskami HESH czy z burzakami, no tutaj naprawdę jest ciężka sytuacja. A dlaczego? Ano dlatego, że nie mamy tak, jakbyśmy na przykład grali normalnym, standardowym działem,
takie widełki przykładowo standardowych uszkodzeń. Tutaj jak nam polosuje RNG, no bo nasza, można powiedzieć, nasza alfa kończy się niby na 1450, zaczyna od 1, tak, a czasami nawet od 0. I no naprawdę bardzo ciężko się gra takim działem, bo ciężko jest przewidzieć, czy przeciwnika skończymy, czy na przykład zadamy mu o wiele, wiele mniejsze uszkodzenia niż na przykład pokazuje nam statystyka. Tak więc no trzeba bardzo uważać. No i zobaczcie, miękki pojazd powinien dostać porządnego strzała i już go nie powinno być, a dostał tylko za 200, a później, co za tym idzie, mamy bardzo długi przeładunek. Tak, tutaj przeładunek jest bardzo długi i zazwyczaj grając takim działem, no to musimy mieć jakieś wsparcie. Bitwa na razie, no, można powiedzieć, że jest na dobrych torach do zwycięstwa, bo prowadzimy 8-6, a już w sumie 7-6, a zaraz pewnie będzie remis. Dobra. Tak więc jeszcze nie możemy założyć, że już wygraliśmy, bo jeszcze jest całkiem sporo pojazdów, 2 artylerie. Ja tutaj za tą góreczką sobie stoję i ta arta, mam nadzieję, że mnie nie draśnie, chociaż teraz już patrząc na moje punkty wytrzymałości, nie ma ich zbyt wiele i nawet odłamkami mogłyby mnie porobić, jakby gdzieś obok mnie strzeliły. Ciągle mam meda przed sobą. Z tyłu są 2 pojazdy, ciężar i niszczarka. Brakuje mi jeszcze jednej niszczarki. No proszę, jedna arta już podjeżdża. Już się gorączkuje, żeby szybko zejść. No i to jest właśnie przykład, jak wyjeżdżając na taki pojazd, miękki w sumie, jaką mamy niepewność. Nie byłem w 100% pewien, czy ja go skończę, czy nie. Myślałem, że zadam mu za jakieś może 500, a weszło po całości. Tutaj ma bardzo duży wpływ RNG, czyli losowy system, który jest zastosowany w tym tytule. I to nie tylko chodzi o nasze uszkodzenia, o wiele również innych czynników, jak losowanie pojazdów itd. Nie mogę się, szczerze powiem, doczekać na zmianę, którą chcę wprowadzić w Wargaming, gdzie będziemy mieli dodatkowy slot, gdzie będziemy mogli na danym pojeździe zamontować kolejne wyposażenie, no bo teraz mamy obrys pojazdu, tak? I praktycznie to nam nic nie daje. Jedyne co, to tak jak kiedyś mieliśmy po prostu darmowy obrys pojazdu i mogliśmy sobie zamontować, tylko nie pamiętam, kiedyś mieliśmy 3 też wyposażenia, a teraz będziemy mogli założyć 4. Tak więc to naprawdę pomoże wielu pojazdom. I na przykład jak ja tutaj na Rutlesie mam chyba optykę, chyba mam siatkę i dosyłacz, no to jeszcze założę sobie, jak już ten obrys będzie w standardzie, nie będziemy musieli korzystać z tego 4. slotu, no to w standardzie on już będzie, a ja sobie wtedy zamontuję na przykład skupiaczkę. No bo wentylacja tak naprawdę za wiele nam nie daje, oprócz zasięgu spota, który daje nam 10 metrów, ale jeżeli chodzi do przeładunku, to jest bardzo słabo. Dobra, chodź tutaj. No to jest też fajne w Rutlesie, że on jednak tym pancerzem może tutaj wiele zdziałać. Pięknie. Mamy tutaj połączenie oczywiście wieży od E4, działo powiedzmy od lodówki, czy od gwiazdy. To jest 183, a kadłub jest to od czechosłowackiego ciężara TNH-105 na 1000, o ile dobrze pamiętam. Jest to połączenie oczywiście 3 pojazdów, taki typowy składak. No i została jedna artyleria. Jeżeli wejdzie, a weszło, mamy medal za zniszczone 2 brzydkie kwadraty. No polowały na mnie, ledwo przeżyłem, ale ja mówię, ja to chyba muszę tak zaczynać bitwę na resztkach, później ta bitwa naprawdę może się nieźle ułożyć. Tak więc patrząc na te działa heszowe, typowo brytyjskie,
powiem wam szczerze, że chyba Rootless jest najlepszym działem, znaczy pojazdem, jeżeli chodzi o to działo, bo i ma najlepszą rolkę, i ma trochę pancerza, jak i również maskowanie. Najdłuższy przeładunek, co prawda, ale nadrabiamy na przykład dobrym pancerzem. Tak więc z mojej strony to wszystko. Dzisiaj zapraszam oczywiście na live'a. I co? Życzę miłej niedzieli. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Hej.